Żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo uwierzyć w jedną wygodną historię. Lubimy powtarzać, że kiedyś internet był lepszy, spokojniejszy, że przypominał małe cyfrowe podwórko, na którym największym problemem był wolno ładujący się obrazek. Chętnie opowiadamy sobie, że dopiero później w epoce algorytmów, social mediów i smartfonów wszystko się popsuło. Tylko, że to nie do końca prawda. Internet nie stał się nagle niebezpieczny. On od początku był przestrzenią dziką, słabo rozumianą i pełną zagrożeń, które długo pozostawały poza polem widzenia rodziców, nauczycieli i państwa. Zmieniła się nie sama obecność mroku, ale jego skala, tempo i sposób dystrybucji. W latach 90. i na początku 2000 wielu ludzi po prostu nie widziało jeszcze, co naprawdę kryje się po drugiej stronie ekranu. W tamtych latach komputer w domu był symbolem awansu, postępu i nowoczesności. W Polsce po transformacji ustrojowej miał w sobie coś z obietnicy lepszego świata. Rodzice, wychowani w realiach blokowisk, ciemnych klatek schodowych i bardzo fizycznie rozumianego zagrożenia, bali się przede wszystkim ulicy. Uczyli dzieci, żeby nie brały cukierków od obcych, żeby nie rozmawiały z nieznajomymi, żeby uważały na podejrzane samochody stojące pod osiedlem. Kiedy więc dziecko siedziało wieczorem w swoim pokoju przy komputerze, wielu dorosłych odczuwało ulgę. Wydawało się, że jest w domu, więc jest bezpieczne, że skoro nikt nie puka do drzwi, to nie ma zagrożenia. Tyle, że ten plastikowy sprzęt nie był tylko encyklopedią ani maszyną do nauki. Był otwartym przejściem do świata, którego reguł nikt jeszcze dobrze nie rozumiał. I nagle do bezpiecznego pokoju dziecka mógł wejść ktoś obcy, nie zostawiając śladów na wycieraczce. Porywacz nie musiał już krążyć po osiedlu. Kiedy spojrzymy na to, co robiło polskie państwo na przełomie wieków, zobaczymy historię gwałtownego technologicznego przyspieszenia. Polska chciała nadrobić dystans wobec Zachodu i wejść do społeczeństwa informacyjnego możliwie szybko. W 1998 roku ruszyła interklasa, a wraz z nią zaczęło się myślenie o internecie w szkołach na dużo większą skalę. W logice tamtych lat dominowała wiara, że sama infrastruktura pociągnie za sobą rozwój. Że jeśli do szkół trafią komputery, pracownie i łącza, to reszta jakoś wydarzy się sama. W oficjalnym języku dużo mówiło się o wyrównywaniu szans, nowoczesności i przygotowaniu młodego pokolenia do życia w XXI wieku. I nie było w tym nic złego. Problem polegał na tym, że cały ten projekt był w ogromnym stopniu projektowany od strony sprzętu, organizacji i dostępności, a znacznie słabiej od strony psychologii, relacji i realnych zagrożeń. Budowano cyfrowe drogi, ale dużo rzadziej zadawano pytanie, co dokładnie czeka dzieci na ich końcu. Na początku lat 2000 Mark Pręski nazwał młodych użytkowników cyfrowymi tubylcami, a starsze pokolenia cyfrowymi imigrantami. To rozróżnienie bywa dziś krytykowane, ale dobrze oddaje klimat epoki. Dzieci bardzo szybko oswajały nowe środowisko. Rodzice i nauczyciele zwykle poruszali się po nim dużo mniej pewnie. Często nie znali języka, nie rozumieli kodów komunikacyjnych i nie mieli pojęcia, jak wyglądają realne zagrożenia w sieci. Kiedy dziś czyta się dokumenty kontrolne i raporty z tamtego okresu, widać wyraźnie, że ciężar myślenia spoczywał głównie na sprawach organizacyjnych, sprzęcie, legalności oprogramowania, procedurach, finansowaniu, wyposażeniu pracowni. To była perspektywa techniczna i administracyjna. Znacznie mniej miejsca poświęcano temu, jak działa przemoc psychiczna online, jak wygląda manipulacja w komunikatorach, jak dzieci budują relacje z anonimowymi osobami i co się dzieje, gdy nie mają z kim o tym porozmawiać. Państwo nie było wobec tego problemu całkowicie ślepe, ale przez długi czas patrzyło głównie na komputery, a dużo rzadziej na ludzi siedzących przed monitorami. Szkoła miała być przewodnikiem po nowej rzeczywistości i do pewnego stopnia nim była. Uczyła podstaw obsługi komputera, pracy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, wyszukiwaniem informacji i korzystaniem z oprogramowania biurowego. Problem polegał na tym, że przez długi czas przygotowywała uczniów głównie do świata uporządkowanego, przewidywalnego i formalnego.
Do świata, który istniał w dokumentach, a niekoniecznie do tego, który naprawdę zaczynał się po lekcjach. W praktyce wielu uczniów uczyło się formatowania tekstu, zapisywania plików, tworzenia prostych dokumentów i prezentacji, podczas gdy ich rzeczywiste doświadczenia cyfrowe rozgrywały się gdzie indziej. Na czatach, w komunikatorach, na forach, w prywatnych wiadomościach, w środowiskach, gdzie nie było nauczyciela, regulaminu klasy, ani podniesionej ręki. Była za to anonimowość, gra pozorów i bardzo nierówna relacja sił. We wcześniejszych podstawach programowych i praktyce szkolnej bezpieczeństwo często miało charakter głównie techniczny albo fizyczny. Mówiono o higienie pracy przy komputerze, o poprawnym korzystaniu ze sprzętu, o ostrożności wobec wirusów czy nielegalnego oprogramowania. Znacznie słabiej obecne były tematy takie jak uwodzenie dziecka w sieci, podszywanie się pod rówieśnika, emocjonalna manipulacja czy presja budowana przez prywatny kontakt online. Dopiero pod koniec dekady zaczęło być wyraźniej widać, że szkoła nie może ograniczać się do uczenia narzędzi. Coraz mocniej przebijały się kwestie pozornej anonimowości w sieci, prywatności, podszywania się i manipulacji. Ale to przyszło późno. Zdecydowanie później niż rozwijały się same zagrożenia. Jeżeli szkoła reagowała wolno, to polityka i prawo reagowały jeszcze wolniej. Kiedy zagląda się do publicznej debaty z przełomu lat 90. i 2000, widać, że bezpieczeństwo dzieci w internecie przez długi czas nie funkcjonowało jako wielki, samodzielny temat polityczny. Państwo zajmowało się cyfryzacją, dostępem do sieci, infrastrukturą, dostosowaniem do nowych realiów, ale problem przemocy, uwodzenia i psychologicznej manipulacji online długo pozostawał rozproszony na marginesie. Dopiero w drugiej połowie dekady zaczęły pojawiać się wyraźniejsze sygnały alarmowe. W raportach, komisjach i wystąpieniach instytucji zajmujących się prawami dziecka coraz mocniej wybrzmiewało, że nowe technologie przyniosły zagrożenia, których wcześniejsze prawo i wcześniejsza edukacja po prostu nie przewidziały. Zaczęto mówić nie tylko o dostępie do treści, ale też o relacjach, anonimowości, podszywaniu się i wykorzystywaniu dzieci przez dorosłych. To nie był gwałtowny zwrot, bardziej powolne, spóźnione otrzeźwienie. Najbardziej widać to w prawie. Kodeks karny z lat 90. był tworzony dla świata, w którym przestępstwo seksualne wobec dziecka kojarzono przede wszystkim z fizycznym kontaktem, bezpośrednią obecnością i materialnym dowodem. Tymczasem internet pozwolił sprawcom działać wcześniej, ciszej i bardziej metodycznie. Zanim dochodziło do spotkania, zanim pojawiała się pornografia, zanim następował bezpośredni atak, mogły już minąć tygodnie albo miesiące budowania relacji, oswajania dziecka, testowania granic i izolowania go od otoczenia. I właśnie ten etap przez długi czas nie był w prawie uchwycony wystarczająco jasno. To nie znaczy, że policja czy instytucje były całkowicie bezradne w każdej sytuacji, ale same rozmowy, same logi i sama psychologiczna obróbka dziecka nie zawsze przekładały się łatwo na skuteczną reakcję karną. Przez lata istniała wyraźna luka pomiędzy tym, co już realnie działo się w sieci, a tym, co system umiał nazwać i skutecznie ścigać. Dopiero w 2010 roku prawo zostało uzupełnione o przepisy, które wprost zaczęły obejmować nawiązywanie kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego. To był ważny krok, tylko że przyszedł po wielu latach funkcjonowania internetu jako przestrzeni, w której sprawcy zdążyli już nauczyć się działać szybciej niż państwo. Kiedy internet przestał być luksusem, a stał się codziennością, zagrożenie zmieniło miejsce zamieszkania. Nie zniknęło z ulicy, tylko częściowo przeniosło się do ekranów. Przestępca nie musiał już ryzykować spojrzeń sąsiadów ani obecności przypadkowych świadków. Mógł wejść tam, gdzie dziecko czuło się swobodnie, anonimowo i bezpiecznie. Mógł przyjść pod postacią rówieśnika, bratniej duszy, kogoś, kto rozumie. Mechanizm bywał podobny. Zwykła rozmowa, muzyka, szkoła, rodzice, problemy. Potem coraz większa poufałość, coraz więcej zaufania, coraz więcej prywatności. A potem delikatne przesuwanie granic. Najpierw emocjonalnych, później już zupełnie konkretnych. Taki proces nie wyglądał jak atak z filmu sensacyjnego. Często wyglądał jak relacja. W 2004 roku kampania Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie mocno weszła do świadomości społecznej. Hej, jestem Ania, mam 12 lat,
Szukam koleżanek i kolegów. Cześć Aniu, tu Wojtek. Też mam 12 lat. Chętnie cię poznam. I to był ważny moment, bo po raz pierwszy duża część opinii publicznej zobaczyła wyraźnie, że zagrożenie nie musi mieć twarzy człowieka stojącego pod szkołą. Może mieć nick, awatar i okienko rozmowy. Tyle, że system bardzo szybko próbował odpowiedzieć na ten lęk w najprostszy możliwy sposób – technologią. Zamiast uznać, że potrzebna jest rozmowa, budowa relacji i realna obecność dorosłych, wielu ludzi uwierzyło, że problem da się rozwiązać programem filtrującym, że wystarczy zablokować słowa, strony i kilka kategorii treści, a sprawa będzie załatwiona. Tymczasem tego typu narzędzia miały zasadnicze ograniczenie. Dobrze radziły sobie z rzeczami prostymi do wykrycia, słowami kluczowymi, określonymi stronami, niektórymi kategoriami treści. Znacznie gorzej radziły sobie z tym, co naprawdę bywało najgroźniejsze. Z relacją budowaną tygodniami, bez wulgaryzmów, bez oczywistego alarmu, bez jednego zdania, które można łatwo oznaczyć jako podejrzane. Filtr potrafił zablokować niektóre niewłaściwe strony, ale nie potrafił rozpoznać, że ktoś właśnie cierpliwie owija psychikę dziecka wokół palca. I tu ujawnia się podstawowy problem całej epoki. Dorośli próbowali kontrolować internet tak, jak kontroluje się urządzenie. A internet od początku był przede wszystkim środowiskiem społecznym. Nie tylko technologią, ale przestrzenią relacji, emocji, statusu, wstydu, potrzeby akceptacji i samotności. A tego nie da się skutecznie zabezpieczyć samym przyciskiem blokuj. Tyle, że nie zawsze potrzebny był drapieżnik. Czasem wystarczył sam internet. Kiedy dziś wspominamy dawną sieć, często wyobrażamy ją sobie jako coś prostszego, spokojniejszego i mniej agresywnego. I pod pewnymi względami rzeczywiście taka była. Nie było algorytmów, które w czasie rzeczywistym uczą się naszych słabości. Wczesna sieć przypominała źle oświetlony bazar. Obok stron edukacyjnych, encyklopedii, forów i serwisów dla dzieci funkcjonowały agresywne banery, pornograficzne reklamy, strony z pirackim oprogramowaniem, fałszywe przyciski pobierania, brutalne obrazki i pliki, które obiecywały jedno, a dostarczały coś zupełnie innego. Nie trzeba było szukać mroku, on bardzo często sam wyskakiwał na ekran. Dziecko mogło wejść do internetu z zupełnie niewinnym zamiarem. Szukało kodów do gry, tapety na pulpit, MP3, solucji albo śmiesznych obrazków. I nagle trafiało w miejsce, którego absolutnie nie powinno oglądać. Czasem przez przypadkowy baner, czasem przez źle podpisany link, czasem przez pop-up, który otwierał się, kiedy już było za późno, żeby odwrócić wzrok. I to właśnie jest rzecz, o której pamięta się dziś za rzadko. Dawny internet nie był niebezpieczny wyłącznie dlatego, że można było poznać w nim niewłaściwego człowieka. Był niebezpieczny także dlatego, że sam stanowił środowisko o bardzo niskim progu wejścia do treści szokujących, seksualnych, brutalnych, oszukańczych i zwyczajnie deformujących wyobraźnię. Nie trzeba było prowadzić rozmowy, wystarczył jeden klik. Do tego dochodziła kultura tamtej epoki, która wiele rzeczy rozbrajała śmiechem albo ciekawością. Szokujące strony, obrzydliwe obrazki, filmiki, których nie dało się odzobaczyć. Dziecko trafiało na coś, czego nie rozumiało, ale też często nie umiało o tym powiedzieć dorosłym, bo było zawstydzone, bo bało się kary, bo samo nie wiedziało, co właściwie zobaczyło. Był jeszcze piracki internet. Dla wielu ludzi to dziś część nostalgii. Uczyliśmy dzieci klikać w niepewne linki, ignorować ostrzeżenia, pobierać pliki z anonimowych źródeł i ufać przypadkowym instalatorom, jeśli tylko obiecywały coś atrakcyjnego. To nie była wyłącznie kwestia wirusów. To był cały model poruszania się po sieci. Intuicyjny, ryzykowny i oparty na ciągłym kontakcie z czymś niepewnym. Dorośli próbowali potem odpowiadać na to filtrami, blokadami i technicznymi obejściami. Tylko że podstawowy problem pozostawał ten sam. Internet nie był zwykłym urządzeniem, które da się ustawić raz na zawsze. Był środowiskiem. I to środowiskiem, które przez długi czas było dzikie, brudne i pełne rzeczy, na które dzieci wpadały nie dlatego, że były niegrzeczne, ale dlatego, że po prostu były ciekawe. Największym błędem, jaki dziś popełniamy, kiedy patrzymy na TikToka, Discorda, patostreaming czy internetowe wyzwania, jest przekonanie, że to wszystko spadło na nas nagle. Że dawniej sieć była niewinna,
a dopiero nowoczesne platformy zepsuły dzieciństwo. Mrok był tam wcześniej. W latach 90. i wczesnych 2000 nie mieliśmy po prostu jeszcze języka, narzędzi i społecznej świadomości, żeby opisać go równie jasno jak dziś. Mieliśmy wolniejszy internet, prostsze interfejsy i mniej ekranów, ale podstawowy problem był już obecny. Dziecko po jednej stronie, dorosły albo grupa ludzi po drugiej. Między nimi anonimowość, brak nadzoru, asymetria doświadczenia i ogromna podatność na manipulacje. Dziedzictwo tamtego okresu to nie tylko nostalgia za modemem, gadu-gadu i pierwszymi czatami. To także historia systemowego opóźnienia. Państwo skupiało się na infrastrukturze, szkoła na obsłudze narzędzi, a rodzice często na samej fizycznej obecności dziecka w domu. Wszyscy patrzyli na komputer, a zbyt rzadko na to, co za jego pomocą robią inni ludzie. To właśnie dlatego tak łatwo dziś wmówić sobie, że problem jest nowy, ale sam mechanizm pozostaje zaskakująco podobny. Wciąż chodzi o uwagę, o zaufanie oddane nie tej osobie, której powinno. I może właśnie to jest najbardziej niewygodna prawda. Nie ma żadnej ostatecznej odsieczy z góry. Nie było jej wtedy i nie będzie jej także dziś. Żadna ustawa, żadna komisja i żaden filtr nie zastąpią relacji, rozmowy i czujności. Technologia może pomóc, ale nie załatwi za nas tego, co jest w gruncie rzeczy problemem ludzkim. Bo ten ciemny zaułek, w którym kiedyś parkował biały van, nigdzie nie zniknął. Po prostu dziś mieści się w kieszeni dziecka.